Minister spraw zagranicznych Chin mówi o potędze bateryjnej Polski. Duńczycy organizują przecenę wiatrakową. Chiński sen Gazpromu może być finansowany na koszt zwykłego podatnika. Jest 16 września 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Chiński sen Gazpromu na koszt podatnika. Gazprom zapowiada megaprojekt gazociągu do Chin, który prawdopodobnie zostanie sfinansowany kosztem zwykłego Rosjanina. Co się stało? Ministerstwo Finansów Rosji zamierza wprowadzić cięcia podatków od wydobycia surowców mineralnych nakładanych na Gazprom. Mają zostać sfinansowane z części dodatkowych środków dla producentów niezależnych pochodzących z podwyżek taryf gazowych. Rząd pracuje nad podwyżką taryf gazowych dla sektora przemysłowego. W ten sposób chce zmniejszyć obciążenie podatkowe Gazpromu, które wzrośnie w okresie wrzesień-listopad 2025 o dodatkowe 360 miliardów rubli z tytułu podniesionego podatku od wydobycia. Prognozowany wzrost taryf gazowych w Rosji ma przekroczyć 10% w przypadku wszystkich odbiorców od lipca 2026 roku, o 9% w 2027 roku i 7% w 2028 roku. Ceny wzrosły już od lipca 2025 roku o średnio 10,3%, ale o 11% dla gospodarstw domowych. W ten sposób Kreml uzupełnia środki budżetowe, które kurczą się ze względu na inwazję Rosji na Ukrainie. Gazprom podkreśla, że obecne ceny w taryfach gazowych nie wystarczą do utrzymania i rozwoju sieci gazowej dla dobra odbiorców w Rosji. Dlaczego to jest ważne? Jedyny istotny projekt gazowy Rosji zapowiedziany w ostatnim czasie to nowy gazociąg do Chin o nazwie Siła Syberii 2. To przedsięwzięcie może poważnie obciążyć konto Gazpromu, a pośrednio podatnika rosyjskiego. Ogłoszenie podpisania memorandum o budowie Siły Syberii 2 wywołało 2 września spadek wartości akcji Gazpromu o 3% na moskiewskiej giełdzie MOEX. Analityk Michał Krutichin szacuje koszt projektu na około 2 biliony rubli, czyli niecałe 25 miliardów dolarów. Podcast Energy Drink informował, że realizacja tego projektu może się odbywać w warunkach ograniczonego zaangażowania strony chińskiej i konieczności poniesienia większości kosztów przez Rosjan. Również cena gazu oferowanego Chińczykom może nie przynieść zwrotu z inwestycji ze względu na konieczność zaoferowania odpowiednio niskiego pułapu. Pekin domaga się cen jak na rynku wewnętrznym w Rosji. Co dalej? Jeżeli Gazprom będzie forsował realizację nowego gazociągu do Chin, zapłacą za niego w istotnym stopniu odbiorcy gazu w Rosji, którzy będą pośrednio subsydiować ten projekt na polecenie polityki Kremla poprzez rosnące taryfy gazowe. Rezerwy finansowe Gazpromu, szacowane na 2 biliony rubli na początku 2022 roku, stopniały według The Moscow Times do 537 miliardów rubli w połowie 2025 roku. Za memorandum o sile Syberii 2 nie poszła wciąż umowa na dostawy gazu. Do rozstrzygnięcia pozostaje skala zaangażowania Chińczyków w projekt nowego gazociągu z Rosji. Mogą rzucać koła ratunkowe Gazpromowi, jak rating AAA przyznany tej firmie przez agencję chińską CSCI Pengyuan. Oznacza to, że Rosjanie będą coraz bardziej zależni od Chin w ich polityce gazowej po utracie rynku w Europie. Ostatni klienci Gazpromu w Unii Europejskiej to firmy słowackie oraz węgierskie. Dostawy gazociągowe z Rosji odpowiadały za ponad 40% dostaw do Unii w 2021 roku i spadły do 11% w 2024 roku. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Rozmowy brukselskie. Kontynuujemy bardzo intensywne rozmowy z Komisją Europejską w sprawie pomocy dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. To potężne wyzwanie merytoryczne i harmonogramowe, ale podtrzymujemy nasze deklaracje w sprawie terminów, napisał pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna. Rząd liczy na zgodę Komisji na mechanizm finansowy do końca roku. Elektryki z Chin. Ministrowie spraw zagranicznych z Polski i Chin rozmawiali o elektromobilności w Warszawie. Obie strony są gotowe do dalszego rozszerzania wzajemnych inwestycji. W szczególności uznały one ambicje Polski, aby rozwijać cały łańcuch wartości krajowego przemysłu elektromobilności, opierając się na jej potencjale jako największego europejskiego eksportera akumulatorów litowo-jonowych, czytamy w komunikacie MSZ.
Patriotyzm energetyczny. Nie może być tak, że ci, którzy inwestują publiczne pieniądze w wielkie przedsięwzięcia takie jak morskie farmy wiatrowe, elektrownia jądrowa czy zakupy uzbrojenia, pomijają wymiar patriotyczny. To właśnie ten aspekt stanowi fundament naszego narodowego interesu, powiedział premier podczas konferencji Energia z Polski Local First, a więcej na blogu. Teraz wieści z Europy. Polsko-czeski film. Czeski Urząd Statystyczny informuje, że w lipcu Czechy sprowadziły 606 tysięcy ton ropy, z czego 250 z Azerbejdżanu i 220 z Norwegii. Zwrot ku dostawom norweskim jest możliwy dzięki kontraktowi polskiego Orlenu z Equinorem. Ropa z Rosji przestała płynąć do Czech w czerwcu 2025 roku. Mit gazowy. Węgry pozostające przy gazie z Rosji płacą za niego więcej niż reszta Europy. Daily News Hungary oblicza, że ceny gazu dla gospodarstw domowych na Węgrzech były od 2023 roku o około 2% wyższe od średniej unijnej. Dostawy LNG do krajów jak Polska czy Niemcy pomagają obniżyć ceny gazu. Przecena wiatrakowa. Duński Ørsted zaoferuje udziały z przeceną w wysokości 67% w celu sfinansowania inwestycji. To reakcja na blokadę projektu Revolution Wind w USA. Rząd duński posiadający 50% akcji tej firmy ma wziąć udział w wykupie. Notowania Ørstedu spadły o 85% względem szczytu w 2021 roku. Jeszcze wieści ze świata. Presja USA na Europę. Sekretarz handlu USA zapowiedział, że Stany nie wprowadzą ceł na Chiny za import ropy z Rosji, dopóki nie zrobi tego Europa. Nie pójdziemy naprzód bez Europejczyków, zadeklarował. Amerykanie grożą Rosji cłami na dostawę jej ropy do krajów trzecich. Wprowadzili już takie na towary z Indii. Atak na Gazę. Rusza operacja lądowa Izraela w strefie Gazy. Celem jest zajęcie miasta Gaza. To eskalacja zagrażająca katastrofą humanitarną. Celem ma być usunięcie organizacji Hamas. Może zmusić Izrael do okupacji miasta liczącego obecnie 2 miliony mieszkańców. Ropa drożeje do $67 za Brent. Komuniści za duetem atomu i OZE. Komunistyczna Partia Wietnamu wyznaczyła cel osiągnięcia udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii w tym kraju w wysokości 25% do 2030 roku. Plan uwzględnia także rozwój energetyki jądrowej. Wietnamczycy mają promować kontrakty PPA dające rentowność megaprojektom. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.